w zasadzie działania osoby są podyktowane, podporządkowane walce z potrzebą jedzenia, ale też i z walką z wysokim poziomem lęku. I jako taki sposób na poradzenie sobie z lękiem osoba chora na anoreksję najczęściej uruchamia niejedzenie. Warto zwrócić uwagę, że chociaż zaburzenie ma charakter psychiczny, no to obejmuje wiele układów naszego organizmu. Pojawiają się przede wszystkim zaburzenia endokrynne, które u kobiet będą owocować zaburzeniami miesiączki, u mężczyzn utratą zainteresowań seksualnych i potencji. Tutaj zwraca się tylko uwagę na te kobiety, które są w trakcie leczenia hormonalnego. Tam występuje krwawienie z pochwy, które jednakowoż też myli często same pacjentki, że przecież wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, nie biorąc pod uwagę właśnie działania leków. I to jest to pierwsze zaburzenie, w którym mówi się o odmowie jedzenia, nadmiernej koncentracji na przeżywaniu własnego ciała i zaburzeniach jego obrazu. Drugą postać zaburzeń odżywiania, oddzielny w ogóle zespół, stanowi bulimia nerwoza. Bulimia nerwoza to występują nawracające epizody przejadania się. Co najmniej 2 razy w tygodniu w przeciągu 3 miesięcy pojawiają się napady jedzenia. Tylko tutaj znowu trzeba odrzucić własną perspektywę, że zjadłam dużo, mój Boże, zjadłam 2 bułki na śniadanie, czy nie wiem, ogromny obiad z 3 dań. Tylko mówiąc o napadzie jedzenia, mamy na myśli sytuację, w której pacjent je posiłki, czy je jedzenie tak naprawdę w sposób niekontrolowany je przyjmując, warte kilkanaście tysięcy kalorii średnio. Taki duży napad jedzenia i przyjęcie takiej dużej ilości jedzenia, niektórzy podają, na przykład to jest nawet 30-40 tysięcy kalorii, czyli przekładając to na jakąś możliwość wyobrażenia sobie, co to znaczy, no to jest taka polska, dobrze zaopatrzona lodówka przed świętami Bożego Narodzenia na przykład. Czyli to jest naprawdę ogromna ilość jedzenia. I przyjęcie takiej ilości jedzenia jest możliwe z uwagi na to, że pacjent przeciwdziała efektom tycia i uruchamia zachowania kompensacyjne, czyli takie jak prowokowanie wymiotów, prowokowanie wydalania stolca, głodówki, szuka leków, różnego rodzaju preparatów obniżających łaknienie. To jest zresztą ta grupa ryzyka, która kupuje w internecie różne nie mające atestu środki, w wyniku których później często choruje, bądź jak czytamy o tym od czasu do czasu, nawet traci życie z uwagi na ich niezwykle destrukcyjne działania. Oprócz napadów jedzenia i zachowań kompensacyjnych u pacjenta utrzymuje się uporczywa koncentracja na jedzeniu i silne pragnienie albo wręcz poczucie przymusu jedzenia. To są w ogóle często osoby, u których jedzenie jest na tyle ważne, że staje się ono nie tylko treścią objawu, ale też w pewnym sensie treścią życia, kiedy ludzie zaczynają uprawiać zawód, który jest z jedzeniem związany. Są szefami kuchni, cukiernikami, osobami na przykład zajmującymi się dietetyką. No bardzo tutaj różne zawody związane właśnie z karmieniem, jedzeniem, gotowaniem. Mogą też uprawianie tych zawodów może oczywiście w bardzo niewielkiej części występować u osób, które mają problemy z jedzeniem.
temu towarzyszy samoocenianie siebie jako osoby otyłej, czyli też zaburzenia obrazu ciała, niezależnie od tego, jak to ciało rzeczywiście wygląda i zaburzający generalnie funkcjonowanie strach przed przytyciem. Ten strach przed przytyciem powoduje, że osoby są często poniżej progu masy ciała dla siebie. Rzadko kiedy mają lekką nadwagę. Generalnie waga może być nieco niestabilna z uwagi na frekwencję napadów jedzenia. Trzecie i ostatnie zaburzenie jedzenia, w zasadzie tym się różni od bulimii binge eating, że mamy objawy napadu, epizody objadania się, natomiast nie mamy zachowań kompensacyjnych tutaj u osoby. Człowiek je duże ilości pokarmów, ma poczucie braku kontroli podczas trwania epizodu. I epizody wiążą się co najmniej z takimi cechami jak jedzenie bardzo szybko, jedzenie aż do uczucia dyskomfortu, jedzenie większej ilości pokarmów niż to wynika z głodu. Tu warto znowu wziąć pod uwagę, że jednym z podstawowych problemów wszystkich pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest trudność w różnicowaniu stanu głodu od stanu sytości. Dość często stan głodu, stan napięcia emocjonalnego, pobudzenie emocjonalne jest doświadczane na przykład przez osoby obiadające się jako głód. Natomiast głód de facto u osoby, która się objada, jest niezwykle rzadkim, jeżeli w ogóle istniejącym doświadczeniem. Tak jak mówią terapeuci, dość często takie pierwsze realne poczucie głodu jest wyrazem zdrowienia, jest wyrazem, kiedy osoba zaczyna w jakiś regulujący lepiej swoje postępowanie sposób przyjmować jedzenie. To jest jedzenie w samotności. Te napady jedzenia mają miejsce w nocy, kiedy wszyscy w domu śpią. Te napady jedzenia mają miejsce wtedy, kiedy osoba jest sama. Są pacjenci obiadający się, którzy kupują sobie po drodze, idąc do pracy, w co którymś miejscu jedzenie i je zjadają. To są osoby, które jedzą czasami bardzo dużo, można powiedzieć, jedząc cały czas, nie tak jak osoba zdrowa, która je jakieś określone posiłki w jakichś określonych porach. To objadanie wiąże się z przeżywaniem trudnych emocji, często z reakcją na przykład na coś związanego z niezadowoleniem siebie, obniżonym nastrojem bądź poczuciem winy. Pamiętajmy, że objadanie to cierpienie. To nie jest coś takiego śmiesznego z kreskówki, że on się objadł, jak to często w takich jest to pokazywane. To jest poważny problem. Proszę popatrzeć na to, że to jest sytuacja, w której człowiek nie potrafi inaczej poradzić sobie z napięciem, tylko przez to, że ewentualnie redukuje napięcie. Jest to bolesne, ponieważ po zjedzeniu ma poczucia winy, że się objadł, i cały krąg takiej beznadziejności, trudności się powtarza. Tak jak powiedziałam, nie ma tutaj ani zachowań kompensacyjnych, ani żadnych objawów, na przykład anoreksja nerwoza. Dla ilustracji tu są takie dane, które pokazują, w jakim wieku ludzie chorują. Trzeba wziąć pod uwagę, że generalnie niewiele wiemy o pacjentach z zaburzeniami odżywiania. Po pierwsze, nie jest ich dużo, co za chwilę pokażę, w sensie miejsca w populacji ogólnej. Natomiast potężny problem, który wiąże się z pracą z pacjentami, polega na tym, że pacjenci nie chcą się leczyć i
pierwszy element leczenia pacjenta to jest namówienie go, żeby zwrócił się do specjalisty, ponieważ z swojej perspektywy takiej potrzeby sam nie doświadcza. Co więcej, przepraszam, często mówi, że to nie jest chory, to tak jest. Tu warto zwrócić uwagę na te 10% chorujących przed 10 rokiem życia. Ja niestety mam mało czasu, więc dzisiaj nie będę mówiła o dzieciach, natomiast proszę wziąć pod uwagę, że zaburzenia odżywiania to nie są tylko nastolatki, co zresztą wynika tutaj z tych danych, gdzie pokazujemy, że najwięcej pacjentów choruje między 11, 15, 16, 20 rokiem życia, ale to nie są jedyne osoby. My kompletnie w zasadzie nic nie wiemy o kobietach z menopauzą na przykład, u których anoreksja na przykład może się pojawić podobnie jak w okresie dorastania, wskazując tu na pewne podobieństwa tego czasu dorastania, adolescencji i menopauzy. Zarówno w jednym, jak i w drugim okresie mamy do czynienia z dużą koncentracją na przeżywaniu ciała i jego znaczenie. W związku z tym, ale wiemy, że te kobiety chorują, natomiast takich danych nie mamy. W praktyce klinicznej spotykamy dużo starsze osoby, które mają kolejny epizod zaburzeń odżywiania, które nie zostały wyleczone, czy nie były leczone w okresie wcześniejszym adolescencji, czy wczesnej dorosłości. To jest taki ważny prognostyk, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, mianowicie czas utrzymywania się objawów. To jest czas, na podstawie którego wnioskujemy, jaka jest przyszłość osoby. Po pierwsze, im dłużej utrzymują się zaburzenia odżywiania, tym więcej objawów somatycznych będących skutkiem występowania zaburzeń odżywiania, na przykład osteoporoza, która występuje u kobiet, które chorowały na anoreksję znacznie częściej, co więcej, znacznie wcześniej. Ja pamiętam taką konferencję, na której jeden z lekarzy pokazywał zdjęcia rentgenowskie obrazujące stawy biodrowe i kolanowe osób zdrowych i chorych na anoreksję. I się nas pytał, czy nie tyle nas, co swoich kolegów chirurgów się pytał, ile te osoby mają lat. I tam niektórzy mówili 70, tam 75, cokolwiek. Na co pan profesor się uśmiechał i mówił, nie, proszę państwa, to jest układ kostny 40-letniej kobiety chorującej na anoreksję. W związku z tym to jest też podkreślenie tego, że im dłużej trwa choroba, tym więcej objawów towarzyszących różnego rodzaju, plus znacznie gorsze perspektywy dotyczące leczenia. Nie ma dobrych danych, ponieważ tak naprawdę wszystkie dane epidemiologiczne dotyczące zaburzeń odżywiania trzeba traktować z dużym dystansem. To są albo dane z badań przesiewowych, czyli takich ankietowych, albo to są dane dotyczące pacjentów leczonych. Ile naprawdę osób cierpi na różne postacie zaburzeń odżywiania, tego nie wiemy. Bo na przykład bardzo duża grupa osób, które się objadają, uważa, że taki ma obyczaj żywieniowy. Nie wiem, nadwaga była udziałem matki, ojca, wszystkich w rodzinie, w związku z tym też ta osoba jest chora. Warto zwrócić uwagę, że tylko połowa osób doświadcza wyleczenia. Co to znaczy wyleczyć pacjenta z zaburzeniami odżywiania? To znaczy spowodować, że w okresach na przykład kryzysu psychicznego osoba nie sięga po odmowę jedzenia, nie zaczyna przeżywać siebie przez pryzmat ciała i nie warunkuje swojej regulacji emocjonalnej, swojego stanu emocjonalnego w odniesieniu właśnie do tych obszarów. I to jest tylko 50%, tak? Ale to jest grupa ryzyka
że jeżeli przyjdzie duży kryzys, jeżeli nie ma zamkniętej psychoterapii, to objawy wyjdą z okresu remisji i staną się aktywne. Są różne dane dotyczące utraty życia przez pacjentów. Tutaj taka amerykańskie stowarzyszenie prowadzące bardzo duże badania epidemiologiczne podaje, że to jest około 6%. Są dane ujawniające, że tego jest znacznie też więcej. Jakby popatrzeć tak bardziej szczegółowo, no, na przykład anoreksja, jeśli chodzi o adolescentów, tak, to jest mniej niż 1%, więcej u dziewcząt niż u chłopców, ale chłopcy też chorują. I to trzeba pamiętać. Nie można powiedzieć, że anoreksja to jest tylko kobieca choroba. I faktem jest, że dziewcząt jest 10-20 razy więcej niż chłopców chorych, natomiast to nie znaczy, że chłopcy nie chorują, a to jest często ta grupa, w której rozpoznaje się rozmaite inne zaburzenia somatyczne, a nie zaburzenia odżywiania, na przykład anoreksję, no bo to takie nie męska choroba, nieprawda. Jeśli chodzi o bulimię, to jest mniej więcej 2% populacji i znowu tu też się mocno podkreśla, że te dane to jest bardzo przybliżony szacunek. Jak te objawy się rozwijają? U bardzo wielu nastolatków pierwsze objawy zaburzeń to są tak naprawdę przemijające napady objadania się albo bulimii. Takie wczesne napady objadania się mogą się przekształcić w bulimię, ale też później może u osoby wystąpić anoreksja. Generalnie grupę ryzyka stanowią otyłe dziewczynki we wczesnym okresie adolescencji. No i część otyłych chłopców, szczególnie tych otyłych chłopców, którzy nie radzą sobie ze swoją otyłością, którzy też na przykład doświadczają zachowań przemocowych ze strony swoich rówieśników. Też pokazuje się, że jeżeli jest nadwaga, jeżeli jest mieszana taka anoreksja z napadami objadania, no to też to wskazuje większe ryzyko chorowania na bulimię. Epizody objadania mogą pojawić się, takie regularne epizody objadania u tych pacjentów, tak, 3-5 lat od pojawienia się epizodów anoreksji. Ale to są znowu pewne szacunkowe rzeczy, bo ta dynamika może przebiegać inaczej. Tym bardziej, że same zaburzenia mogą się nakładać na siebie, że u pacjentów z bulimią też się pojawi okres anorektyczny i to częściej ci pacjenci bulimiczni są z takimi epizodami anoreksji, bo anoreksja ma większą stałość objawów. U dorosłych jedno zaburzenie często przechodzi w drugie albo w ogóle współwystępują w ciągu życia. U niektórych ten przebieg zaburzeń jest niezwykle ciężki, powodujący bardzo częste hospitalizacje, co to znaczy bardzo częste, od 2 razy w roku do kilku bądź nawet kilkunastu. Myślę o takich pobytach na przykład na oddziałach ratunkowych, na oddziałach reanimacyjnych, gdzie to jest kwestia ratowania życia z uwagi na odwodnienie i wyniszczenie organizmu. Ci, którzy mają bardziej złożony obraz psychopatologiczny, to znaczy mają inne zaburzenia psychiczne, takie zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, mogą w sposób dużo bardziej destrukcyjny te zaburzenia przechodzić. Co może stanowić taki sygnał, że pojawią się zaburzenia odżywiania? Po pierwsze, kiedy występujący problem z jedzeniem współwystępuje z innymi.
Bo to, że w pewnym momencie nastolatek czy dziecko nie ma ochoty na jedzenie, czy zmniejsza, czy odmawia jedzenia, pełni różne funkcje w jego rozwoju. 5-latek, czy powiedzmy 3-latek, który mówi nie na zupę, kurę, ciastko, to jest w dużej mierze osoba, która próbuje w jakiś sposób swoich sił, które w relacji, gdzie stawia pewne granice, walczy o pewną swoją niezależność, ale w gruncie rzeczy mówiąc nie zjem zupy, tą zupę zjada, tak? I często rodzice w tym momencie mówią, o Boże, on nie je, coś się będzie z tym niejedzeniem działo. Natomiast obserwując całość funkcjonowania dziecka, możemy zobaczyć, że to nie dotyczy też różnych innych rzeczy. Będziesz się bawił w piłkę, nie będę. Włożysz żółte skarpetki, nie włożę. I taka faza negacji jest przejawem rozwoju, a nie patologii. Ale mówimy o sytuacji tu i teraz, takiej, w której problem z jedzeniem współwystępuje z takimi rzeczami jak niezadowolenie z ciała. Krótko mówiąc, ludzie nie lubią swojego ciała, co więcej mają zniekształcony obraz tego ciała. Mają zaburzenia regulacji afektu, to znaczy nie radzą sobie z emocjami a żeby poradzić sobie z emocjami, potrzebują w jakimś sensie, można to nazwać, mediatorów, dzięki którym będą sobie radzić i na przykład jedzenie może pełnić taką funkcję, gdzie jedząc bądź nie jedząc osoba obniża napięcie emocjonalne. Temu towarzyszy niskie poczucie własnej wartości, obniżona samoocena, tu bardzo często to obserwujemy. Trudności w mentalizacji, czyli trudności w obdarzeniu innych zdolnościami do odczuwania, myślenia, przeżywania. W ogóle taka umiejętność zobaczenia człowieka w drugiej osobie, który też przeżywa, myśli, ale też trudność często w wyposażeniu siebie w takie zdolności, czy w ogóle dostrzeżenie w sobie pewnych trudnych przeżyć, czy w ogóle trudności jako takich, co współwystępuje z wynikami badań, gdzie mówi się, że różnego rodzaju urazowe doświadczenia, czyli tak zwane traumy, takie urazowe doświadczenia, które mają miejsce w toku rozwoju, szczególnie w tych ważnych momentach, czyli takich momentach, w których osoba dokonuje jakiegoś przeobrażenia swojego życia, czyli taki okres wczesnego bardzo dzieciństwa, pójście do przedszkola, okres adolescencji, to z punktu widzenia rozwoju to są takie trudne, nie jedyne trudne momenty. I kiedy temu towarzyszy trudna sytuacja rodzinna, kiedy pojawiają się zaburzenia przywiązania wyrażające się w bardzo braku ufnej relacji z opiekunem, gdzie ta relacja jest albo oparta na lęku, albo na ambiwalencji związanej z unikaniem, albo w ogóle trudno powiedzieć, jaka ona jest, jeżeli mówi się o dezorganizacji w tej relacji. Jakieś jawne zaniedbanie emocjonalne czy fizyczne, ale też takie dość brutalne znęcanie się i jednak często, jak nie częściej, właśnie taka przemoc, która dotyczy funkcjonowania emocjonalnego, która ogranicza możliwości przeżycia bliskości, poznania siebie, no i też skonfrontowania się z takiej bezpiecznej sytuacji z własnymi przeżyciami. Jeżeli
Jeszcze do tego we wczesnym okresie rozwoju będą występowały takie zachowania związane z niejedzeniem, na przykład jedzenie substancji niejadalnych, tak zwana pika wczesnego okresu rozwojowego, kiedy dzieci mogą sięgać po różnego rodzaju rzeczy, które do jedzenia nie służą, kreda, wapno ze ściany, ziemia, co jest też rozwojowo związane we wczesnym okresie z takim wielozmysłowym poznaniem rzeczywistości. Jeżeli utrzymuje się później, takie dziwne, rodzice czasami mówią o takich dziwnych rzeczach do jedzenia, które dziecko preferowało. Jeżeli dość wcześnie pojawią się takie silne odmowy jedzenia albo objadanie się, to może to ukształtować taką tendencję do reagowania na stres, trudności, bolesne przeżycia nieprawidłowymi zachowaniami, które jedzenia dotyczą. Te uwarunkowania to także brak akceptacji dla własnej otyłości, podjęcie niezwykle restrykcyjnych działań, których celem jest usunięcie nadmiaru ciała. Stąd mówimy o tej grupie ryzyka otyłych dzieci, na przykład otyłych osób. Utrzymywanie się otyłości wiąże się z zaburzeniami w sferze doświadczania własnego ciała, które to zaburzenie powoduje, że ludzie albo nie doceniają, albo przeceniają rozmiar własnego ciała, no i przede wszystkim są niezwykle na nim skoncentrowani. W związku z tym pojawia się problem diety, która też jest czynnikiem ryzyka dla zaburzeń odżywiania. Fakt, że każda osoba co najmniej raz w życiu była na diecie, statystycznie przynajmniej, pokazuje, jak bardzo jest to popularne. Co więcej, u młodych ludzi ta dieta wiąże się z wpływem otyłości na relacje interpersonalne, wiąże się z tym, że ludzie uruchamiają negatywne postawy wobec otyłych osób. Jest dużo stereotypów dotyczących otyłych, krzywdzących. Zresztą bardzo jest dużo przekonań o tym, że otyły jest mniej efektywny, mniej mądry, gorszy. Są też dość wyraźne zachowania dyskryminacyjne związane z przyjmowaniem na przykład ludzi do pracy. U osób starszych to jest też kwestia obawy przed konsekwencjami zdrowotnymi, no i na dietę ludzie przychodzą, kiedy się boją o swoje zdrowie. Generalnie problem stanowi wygląd zewnętrzny, szczególnie u młodszych osób. Takim momentem w rozwoju, kiedy wygląd zewnętrzny zaczyna mieć takie, bym powiedziała, kluczowe znaczenie, jest czas adolescencji, czyli czas dorastania, innym słowem. I kiedy ludzie bardzo konfrontują się z takimi wzorcami, które są narzucane przez media, przez rówieśników, też kompletnie nie zdając sobie sprawy, że na przykład ten obraz kształtowany przez media niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Od kobiet w związku z tym wymaga się szczupłej, raczej drobnej sylwetki. Zwróćcie Państwo uwagę, że specjalnie tu wstawiłam badania z lat 70. i z 17 roku, żeby pokazać, że takie oczekiwanie było zawsze. Natomiast ten szczupły ideał coraz bardziej chudnie. I w związku z tym, o ile taka myśl, że szczupłe jest ładne, towarzyszy nam od pokoleń, o tyle można powiedzieć, że szczupła osoba jest coraz bardziej szczupła. Kolejna rzecz to jest w związku z tym kwestia mody, na przykład moda, która preferuje ubrania obcisłe, podkreślające pewne części ciała. Zwróćmy uwagę, że teraz to jest też taki trend obecny w modzie. Im bardziej luźne stroje są dopuszczalne na wybiegach modowych, tym też ta presja staje się nieco mniejsza. To, jak kobieta jest ubrana, szczególnie młoda kobieta, może zwiększać prawdopodobieństwo tego, jak będzie ona postrzegała siebie.
U mężczyzn z kolei kulturowo panowie mogą być luźniej ubrani, w związku z tym lepiej tuszować swój wygląd, aczkolwiek w obecnych trendach pewnie też jest różnie. Ponadto u mężczyzn pożądana jest duża, taka rozrośnięta sylwetka, która ma wskazywać na siłę i zdrowie. Tak czy inaczej, też jest określona presja, jak się powinno wyglądać. Wszyscy modele prężące swoje muskuły na zdjęciach w różnych miejscach, też właśnie w ten sposób mogą oddziaływać na panów. W związku z tym tutaj mamy ten wspomniany obraz ciała. Dość często jak mówimy o anoreksji, to pokazuje obrazki, że przed lustrem stoi ktoś niezmiernie szczupły, natomiast w lustrze widzi siebie jako zupełnie inną osobę i to jest istota zaburzenia obrazu ciała w anoreksji. Do temu towarzyszy jeszcze negatywny stosunek do tego ciała. W związku z tym, jak mówimy o zaburzeniach obrazu ciała, to jest zaburzenie tego, jak człowiek myśli o swoim ciele i tego, jakie uczucia w stosunku do niego kieruje. Ten zaburzony obraz ciała to może przejawiać się taką mocną tendencją do zawyżania masy ciała i widzenia swojego ciała jako większego i grubszego niż w rzeczywistości. Ale też przede wszystkim takim objawem dominującym może być niechęć, niezadowolenie z ciała. Tu pozwalam sobie wstawić takie zdjęcie kawałka lalki Barbie. I mamy pokazane, jak ta lalka się zmieniła i że w latach 90. Barbie, będąca wzorcem atrakcyjności dla małych dziewczynek do tej pory, była jednakowoż lepiej zbudowana. Miała mniej taką wciętą talię niż to pojawia się od 2000 roku. W związku z tym tu jest tylko taka informacja. Uwaga, mamy dużo wzorców od najwcześniejszych lat, które budują w naszej głowie takie przekonanie, że szczupłe jest ładne. Problem polega też na tym, że nie chodzi tylko o ciało, że to, w jaki sposób człowiek myśli o swoim ciele, też w dużej mierze znajduje odzwierciedlenie w jego życiu emocjonalnym, poznawczym. Mianowicie te zaburzenia obrazu siebie dotyczą niskiej samooceny, która jest często zupełnie niespójna z tym, jak człowiek realnie funkcjonuje, jakie ma możliwości, jakie ma osiągnięcia, gdzie tak naprawdę wsparciem są nierealne osiągnięcia, nauka szkolna, pozycja społeczna wśród znajomych, stosunek emocjonalny tych znajomych do siebie, tylko to, jak osoba przeżywa swoje ciało. To, co także będzie osoby predysponować do zaburzeń odżywiania, to przede wszystkim taka trudność w samodzielnych decyzjach. My mówimy o zaburzeniach autonomii, o trudnościach w osiągnięciu niezależności. Można powiedzieć, że przy najprostszych decyzjach te osoby potrzebują wsparcia ze strony innych. Ci inni to najczęściej rodzice, najczęściej matka. I osoba, która ma trudności w takim autonomicznym funkcjonowaniu, doświadcza lęku i niepewności, na przykład w podejmowaniu takich decyzji, które są nieakceptowane przez osoby znaczące. Temu towarzyszy jeszcze silna potrzeba bycia doskonałym. Ten perfekcyjny aspekt osoby mam być doskonała, ale ja mam być doskonała, ale także wszyscy mają, ci moi bliscy, mają to być zadowoleni ze mnie. W związku z tym tu jest często też taka trudność w pogodzeniu tych dwóch perspektyw. Tak jak powiedziałam przed chwilą, szczególnie ważna jest relacja z matką.
Matki są zwykle w literaturze przedmiotu opisywane jako nadmiernie wymagające, kontrolujące, nie będące dostrojone do potrzeb córek, bo tu relacja matka-córka jest najczęściej opisywana. Córki z kolei, które są silnie kontrolowane przez matki, mają problemy w dokonaniu separacji, czyli uniezależnienia się od rodziców. Podejmują próby kontrolowania swojego ciała przez albo zatrzymanie zmian związanych z dojrzewaniem, albo wręcz cofnięciem takich zmian, ponieważ właśnie w okresie dojrzewania ten konflikt dotyczący niezależności, zbudowania własnej tożsamości, no jest szczególnie aktywnym. A w sytuacji, kiedy osoba posiada kontrolującego, zaborczego, ograniczającego rodzica, to doświadczenie autonomii jest bardzo ograniczone. Jednym ze sposobów poradzenia sobie w relacji jest uruchomienie objawów zaburzeń odżywiania. W każdym bądź razie objawów zaburzeń odżywiania, które też są efektem tej trudnej bardzo relacji. Można powiedzieć, że ten obrazek tutaj ilustrujący problemy osób niejedzących polega na tym, że w zasadzie jedyna satysfakcja tego dziecka w tej relacji wiąże się z nieprzyjęciem czegoś, co dla rodzica jest ważne. No, dla każdego rodzica jedzenie dziecka jest ważne. Jadąc szybko dalej, bo mnie czas goni, wspomnę jeszcze o chorobie somatycznej, która ma charakter przewlekły, chroniczny. Zapalenie stawów, różnego rodzaju problemy skórne, problemy z żołądkiem, dowolne tak naprawdę, które powodują, że ludzie koncentrują się na własnym ciele, na tym, jak ono wygląda, jak funkcjonuje. I ta koncentracja na własnej cielesności pozostaje w związku z znacznie większą wrażliwością na ocenę własnego ciała, co też sprzyja zniekształceniom w jego doświadczaniu. Mamy tutaj całą grupę też problemów rodzinnych, które mogą pozostawać w związku z pojawieniem się zaburzeń odżywiania. Przecenianie społecznych oczekiwań, trudność w osiąganiu niezależności, występowanie zaburzeń odżywiania w rodzinie. Tutaj wręcz się mówi o takim dziedziczeniu po kądzieli. To najczęściej jest dziedziczenie od strony matki, przynajmniej tak jest u kobiet, ale u mężczyzn też są takie wyniki, które to pokazują. Kiedy w rodzinie występuje problem depresji albo alkoholizmu, kiedy ludzie mają trudności w wyrażaniu uczuć, to są takie pewne przykłady właściwości, które mogą pozostawać w związku z pojawianiem się zaburzeń odżywiania. Ja przypominam jednak, że to nie wystarczy jedno uwarunkowanie, to musi być pewna konstelacja, grupa czynników, o których ja tutaj na przykład dzisiaj mówię, żeby można mówić o takiej sytuacji trudnej, prowokującej pojawienie się objawów. Nie wiemy, tak jak mówiłam wcześniej, ilu jest pacjentów. Jednym z objawów choroby jest to, że pacjenci unikają profesjonalnej opieki, nie uświadamiają sobie choroby. Jak Państwo widzą te wyniki, to tych osób jest naprawdę mało. Widać, że najwięcej mamy tutaj dziewcząt chorujących i to wiemy na pewno. Natomiast ile de facto osób choruje, tego nie wiemy. Amerykanie twierdzą, że wyłącznie co 10. osoba chora na zaburzenia odżywiania ma jakąkolwiek opiekę, czy medyczną, czy psychologiczną. Myślę, że u nas to może jeszcze bardziej tak dramatycznie wyglądać. Kiedy najczęściej te objawy się pojawią? Albo w środkowym, albo w późnym okresie dojrzewania. My wiemy, że duża grupa dziewcząt przed 20 rokiem życia doświadcza jednego z tych zaburzeń. To są polskie badania.
Wiemy też, że zaburzenie ma charakter przewlekły, leczenie jest bardzo długie, że może trwać 6-12 lat, że wyleczoną jest osoba, kiedy ustępują wszystkie objawy i kiedy ta remisja trwa co najmniej 8 tygodni. Tak jak mówiłam wcześniej, mniej więcej 50% doświadcza wyleczenia. 20% to są osoby, które moglibyśmy powiedzieć, że mają taki trochę permanentny stan chorowania. Część z kolei, przepraszam, tu mi się właśnie włączyło, że powinnam skończyć. Część z kolei to będą te osoby, które będą na pograniczu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przepraszam za przebiegnięcie różnych rzeczy i oczywiście, jeżeli Państwo będą mieli pytania, to chętnie na nie, jeżeli tylko będą miała, odpowiem. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za niezwykle interesujący wykład. Mamy jeszcze kilka minut na pytania, także w związku z tym, że nie ma nas aż tutaj tak dużo, myślę, że osoby, które chcą zadać pytanie, mogą sobie się po prostu odmutować, że tak brzydko powiem, i zadać pytanie na forum. A jeśli ktoś na przykład się obawia publicznie, to zapraszam do dzielenia się pytaniami w czacie. Czy mamy jakieś pytania? Cisza. Cisza. No, skoro mamy ciszę, to może ja tak zapytam w imieniu na przykład właśnie tak bardzo klasycznie rodziców, którzy mają dzieci, o których podejrzewają właśnie zaburzenia jedzenia. Co możemy jako rodzice czy jako bliskie osoby zrobić, żeby pomóc takiej osobie? Namówić ją, żeby poszła do specjalisty. Podstawowo. To jest w ogóle nic innego. To jest tylko tyle i aż tyle, ponieważ jednym z objawów zaburzeń jest to, że ludzie się nie chcą leczyć. Tak. Nie chcą się leczyć dlatego, że objaw pełni określone funkcje, tak? Zapewnia poczucie niezależności, daje poczucie prywatności, no bo ta choroba to jest coś własnego. To gdzieś też daje im poczucie siły, na przykład poradziłam sobie z własnym grubym ciałem, jestem dzielna, mogę, nie oddam tego. Tak. Poza tym ludzie mają też poczucie, że wszelkie kontakty z zewnątrz są bardzo intruzywne i wobec tego bronią się, więc taka podstawowa rzecz to jest pójście z dzieckiem do specjalisty. Koniecznie. I to jest bezdyskusyjne. To w ogóle różne osoby ze mną o tym rozmawiają i tu nie ma żadnych argumentów. Tu się idzie do psychiatry, do neurologa chociażby, tak? Bo tak naprawdę pacjent musi dostać, szczególnie jak jest wychudzony bardzo, jakieś wsparcie określone. Na przykład najpierw jakieś farmakologiczne, później odpowiednie dietetyczne, a później dopiero może wejść w psychoterapię, dlatego że psychoterapia jest możliwa dopiero wtedy, kiedy osoba osiągnie jakąś stabilność somatyczną i będzie w stanie poradzić sobie z przeżyciami, które są jej udziałem w toku terapii. Więc to jest takie, pani doktor, najważniejsze pewnie, podstawowe, co tutaj warto zrobić. Super, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że też to wybrzmiało głośno, także tutaj myślę, że wiemy, co mamy robić, tak? To jest absolutnie kluczowe. Koniecznie, że ja jeszcze tu podkreślę, że to są zaburzenia, które bezwzględnie wymagają leczenia. Że to 6% osób, które umierają, nie robi pewno dużego wrażenia, jak się myśli, że procentów jest 100. Ale pod każdym procentem mieszkają ludzie, którzy umierają tylko dlatego, nie wiem, czy to jest dobre słowo, że się nie leczyli często albo że mieli duże trudności w ogóle w wejściu w taki proces. Wobec tego niezwykle ważne jest szybkie reagowanie i jednak namówienie człowieka na to, żeby się leczył.
Bardzo to. Mhm. I nie można mieć myśli, że przejdzie. To nie jest katar, tak? Tylko to jest bardzo poważne. To są bardzo poważne, szczególnie anoreksja i bulimia, śmiertelne choroby. I to nie jest metafora, to też jest rzeczywistość. Tak, to jest niezwykle, niezwykle istotne. Mamy jeszcze pytanie od pani Katarzyny. Czy zmuszanie się przez nastolatkę do wymiotów po posiłku w jej ocenie osoby zbyt obfitym, choć obiektywnie nie, wskazuje już na bulimię? Znaczy jeden objaw nigdy nie jest przejawem, znaczy podstawą do powiedzenia, że mamy do czynienia z zaburzeniem. Natomiast jest to bardzo niebezpieczne, bo jeżeli zaczyna się od wymiotowania, no to ten objaw dość często powoduje pojawienie się kolejnych. No bo to nie jest tak tylko, że osoba wymiotuje, tylko jest tak, że ona wymiotuje z jakiegoś powodu. Niektóre osoby się przejedzą i nie będą miały poczucia, że muszą wymiotować, ale takie osoby, które na przykład boją się, że będą brzydkie, bo będą grube, czują się niepewne, jeżeli nie wyglądają w określony sposób, mają dużo problemów emocjonalnych i wobec tego nie zdają sobie sprawy, że to wymiotowanie też służy temu, ażeby zredukować napięcie. W związku z tym to pewno z punktu widzenia klinicysty nie jest tylko zachowanie polegające na wymiotowaniu, tylko to jest coś, co wynika z jakichś właściwości osoby. A umówmy się, wymiotowanie po posiłkach to nie jest prawidłowe zachowanie żywieniowe, więc ono z czymś się wiąże. To, że jeżeli się pójdzie do lekarza, to się nie dostanie diagnozy nozologicznej, czyli tej, gdzie się podaje nazwę zaburzenia bulimia nerwoza, czy jeszcze gorzej po polsku żarłoczność psychiczna, bo tak to jest niestety w podręcznikach tłumaczone, to nie znaczy, że nie jest że to zachowanie, które ma miejsce, jest bezpieczne dla funkcjonowania psychicznego osoby i somatycznego. No bo tu w tych zaburzeniach bardzo widać takie współwystępowanie tego, co psychiczne z tym, co somatyczne. Nie wiem, czy odpowiedziałam pani na pytanie, ale tak bym widziała odpowiedź. Bardzo, bardzo dziękujemy za rozbudowaną odpowiedź. Czy jeszcze jakieś pytania są do pani doktor? Ostatnia szansa. Dziękuję pani Katarzyno. Pani Katarzyna dziękuję, także mamy nadzieję, że się udało odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, w takim razie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani doktor habilitowanej Joannie Radoszewskiej za wykład.